Dzisiaj zabieram Was na Czantorię z Ustronia niebieskim szlakiem pójdę. Dzisiaj jestem ja z moim czworonożnym przyjacielem oraz z synem, który ma ferie, dlatego wybraliśmy się razem dzisiaj. Nie planowałem tej wędrówki tutaj jakoś szczególnie, bo trudno mi zliczyć, ile razy już tutaj byłem. Chciałem tylko, aby było niedaleko mojego domu, ze średnią intensywnością i aby ze szczytu można było coś zobaczyć. Wybór padł więc na Czantorię Wielką w Beskidzie Śląskim. Pierwotna nazwa Czantoryja oznaczała miejsce poryte przez czarty, ale znalazłem dużo ciekawszą legendę, według której w czasie najazdu tatarskiego w XIII wieku na szczycie góry miało być stanowisko dowodzenia Czingis-Hana. Jeden z wielu synów, oblegający ze swoim taborem Gród Cieszyński, został w zasadce zabity. W odwecie Czingis-Han wyrżnął wszystkich mieszkańców wioski u stóp góry. Skrybowie zapisali w księgach nazwę wioski jako Ustorino, a górę Czantorium. Tatarski Han czytany Czan i namiot Torium tworzy nazwę Czantorium. Sprawdziłem w słowniku i jurta, czyli ten namiot tatarski, w ich języku to jest czatyry. Natomiast nie znalazłem także nic o śmierci jego syna w tych rejonach, także można to w legendy włożyć, mimo że tak ciekawie się zapowiadało. Minęło parę chwil, jak żeśmy po przerwie ruszyli i jak to góry, warunki się bardzo mocno zmieniły i to diametralnie. Teraz jest śnieg, ale taki przymrożony, de facto jest to lód. No i temperatura, czuję po twarzy, że jest już na minusie. No oczywiście raczki to jest podstawowy ekwipunek w górskich wyprawach, nie? Także żeby było bezpiecznie, to trzeba je mieć. No pies jak zwykle kuźwa szaleje, on nie potrzebuje raczków. Ten niebieski szlak nie jest wybitnie intensywny idąc od Ponikca. Chociaż mniej dreptających po górach może zmęczyć na zewnątrz, budując jednakże i siłę wewnątrz. Także warto się trochę pomęczyć. Można pomyśleć, ile wysiłku musieli włożyć przemydnicy, bo więc przez Czantorię przebiegały takowe szlaki w różnych okresach. A szmuglowane były najrozmaitsze rzeczy, żarcie, zwierzęta, a nawet ludzie. No i proszę, doszliśmy tutaj do rozdroża, gdzie można iść ścieżką rycerską na Małą Czantorię, a my pójdziemy na Wielką Czantorię w tą stronę. No, według tego wszystkiego tutaj to 15 minut drogi. Widzę, że pogoda jest w ogóle fajna, zapowiadać, że będzie śnieg padał, możliwe opady deszczu, nic z tych rzeczy. Także kurde, naprawdę mi się dzisiaj znowu udało. I tak oto doszliśmy w bardzo krótkim czasie do Wielkiej Czantorii, gdzie na chwilkę siądziemy, odpoczniemy i ruszymy dalej. Spójrzcie, jakie piękne widoki. Wieje, to prawda. I to mocno, ale nie ma takich dużych chmur. Nie ma deszczu, nie ma śniegu. Kurde. Normalnie czy nie można sobie lepiej wymarzyć piątko. Zejście jest mega obrudzone. Patrzcie, wszystko jest obrudzone. Wracamy teraz ze szczytu Wielkiej Czantorii czerwonym szlakiem i jak można zauważyć, dużo jest teraz tutaj turystów, dlatego że z dołu można wyjechać tutaj kolejką. Taka troszeczkę komercja się zrobiła. Na pytanie, jakim iść najlepszym szlakiem na Czantorię, to odpowiem Wam, że to zależy od tego, co kto chce. Żółty szlak jest najdłuższy, wydaje mi się, że jest jednym z ciekawszych. Czerwony jest najbardziej intensywny, idąc od dołu, mimo że to nie jest wysoka góra. Natomiast niebieski jest taki wypośrodkowany, można tam iść nie znajdując za wielu ludzi wokół siebie, czyli jak ktoś lubi ciszę, spokój, to polecam właśnie ten szlak, którym my dzisiaj z Oskarem i z Brunem szliśmy. Przyznam szczerze, że miałem taki w pewnej chwili plan, że gdybym jechał sam bez Oskara, bez Bruna, to chciałem sobie wziąć dechę i przyjść
tym szlakiem, który przyszedłem i sobie po prostu zjechać na tej desce. No ale chyba byłoby to uciążliwe. Widziałem już pieski, które zjeżdżają na desce, nie wyglądało to niestety dobrze. Chantoria ma to do siebie, że ma bardzo mocne podejście. To jest niska góra, jednakże bardzo mocno się trzeba wspinać i zejście z tej góry też nie jest takie kurde łatwe, nie? Mięśnie trzeba mieć cały czas gdzieś tam napięte. Wiadomo, że ścisku stolarskiego nie będzie. Nieodzownym elementem drugi raz dzisiaj muszę to powtórzyć, są raczki, bo to, że będziemy mieć tutaj dobre buty, tu jest teraz w tej chwili cały czas lód. Tego nie widać, ale cały czas jest lód. I w normalnych butach, a widziałem u góry kolesi w adidasach, ale oni wiadomo, że przyjechali wyciągiem. Musiałem nawet Bruna puścić teraz troszeczkę na luźaka, żeby sobie wyszedł, bo cały czas mi ciągnął. No, mogłoby to doprowadzić do jakiegoś dziwnego upadku. A Oskar jeszcze nie ma prawa jazdy, żeby wrócił, czy żeby cokolwiek zrobił. Dobra, idę dalej. Będę gadał tyle, bo się wywalę. Podsumowując naszą dzisiejszą wędrówkę na Chantorię, powiem Wam, że wychodziliśmy w aurze jesiennej, mimo że jest zima. U góry była zima, potem się nawet zrobiło tak jasno, słoneczko świeciło, że prawie, że można powiedzieć, że było lato i znowu jest jesień. Trasa to jest taka swobodniejsza, idąc na początku niebieskim szlakiem. Zejście czerwonym jest dosyć ostre i jak na warunki zimowe jednak trzeba się dobrze do tego przygotować i ubrać się, i raczki mieć, po prostu być kondycyjnie przygotowanym. Myślę, że latem tak samo jest tutaj piękna trasa, nie? No bo tutaj do szczytu idąc tą niebieską drogą, no to tylko nie spotkaliśmy, nie? Natomiast z powrotem to już było sporo tych ludzi. Natomiast niezmiernie się cieszę z tego, że poszedłem właśnie z Brunem i z synem, nie? Bo tak jak już kiedyś tam zaznaczałem, ważne jest to, z kim się idzie w góry, nie tylko samemu i dla siebie. To takie troszeczkę rodzinne spojenie więzi. A Ty czy chciałbyś coś dodać? Trasa była ciekawa. Na początku było ciężko, ale jak się już wracało, to było z górki. Wracając było bardzo dużo lodu, przez co utrudniało i spowolniało płynne zejście. No i tyle.